Moi drodzy, przechodzimy od słów do czynu. Teraz będzie pierwszy odcinek Kanga No Comment, a będziemy rozmawiać o wciąganiu nosem. Co to oznacza, dowiecie się już za kilka sekund. Łukasz, pewnie wiesz, że właśnie w tym tygodniu Binance wszedł już oficjalnie do Polski. Moje pytanie, czy Binance wciągnie nosem Kangę? No, w żadnym wypadku. Ja bym powiedział, że pokazaliśmy w Rzymie, to było rok, 2 lata temu, nie pamiętam. Listopad zeszłego roku. Gdzie jest miejsce Binance'a. Daliśmy nagrodę drugiej najlepszej giełdzie na świecie, czyli Binance'owi. No, pierwsza to tylko Kanga. Tak jest. My podpowiedzieliśmy zresztą Binance'owi, że w Polsce warto działać. Dokładnie tak jest. Zresztą nagranie z tego, jak przyznawaliśmy nagrodę, zaraz będziecie mogli zobaczyć. Chiamo sul palco Lucas e Sonic di Kanga Exchange che consegneranno il premio come sponsor della serata. Sceglieranno un'azienda alla quale preferire lo sponsor. Un applauso più forte! Bentornato Dani! Piacere con Tutto mio! Nice to have you here, guys. So it's your turn. You can give the prize to the company to choose. Yes. So, ladies and gentlemen, it was very hard to choose the best project on this conference. Really, very, very hard. But we know that Kanga is the game changer. This is the best crypto exchange platform. I mean, the best crypto exchange. But there still is someone who is second. Yeah, there is many competitors, but we believe that the second best exchange is just Binance. So please, Binance, we are inviting you here. Andiamo! Your data, but thank you again. Grazie a tutti, veramente, grazie di nuovo Roberto. Ci ha veramente aiutato a organizzare un meetup, lo speech di David. Ringrazio Gianluca Comandini per averci portato alla UIS, grazie Gianluca. E veramente Binance si è accorta che l'ecosistema in Italia, e non sto scherzando, ha subito veramente un'evoluzione rispetto ai 2 anni precedenti, quindi saremo sempre più presenti in Italia. Grazie a tutti. Grazie. No, aspetta, io ho dimenticato di dire una cosa. The book is on the table, Łukasz, powiedziałeś, że w żadnym wypadku, ale jednak jak wejście Binance'a wpłynie na Kangę i na Zondę? Czy jest miejsce w polskiej przestrzeni kryptowalutowej aż na 3 giełdy? No, myślę, że jest. Społeczność polska jest dosyć duża. Trzeba tylko pamiętać, że Binance, wchodząc na polski rynek, będzie oferował transakcje krypto do fiat. I to jest pewien dosyć istotny szczegół, który odróżnia nas od Zondy i Binance'a, bo jeżeli robisz transakcję i sprzedajesz bitcoina za fiaty, no to jest to transakcja, którą powinno się raportować. A czy Binance raportuje do Urzędu Skarbowego? To chyba tylko sam Pan Bóg wie, ale my oczywiście myślimy, że nie, przynajmniej mamy taką nadzieję. Okej, Łukasz, a dlaczego ktoś miałby grać na Kandze, a nie na Binance'ie, który ma tak dużo fajnych narzędzi, tyle różnych kryptowalut i w ogóle jest taki wspaniały? No ostatnio nawet mam wrażenie, że za dużo tego wszystkiego tam jest. Ciężko czasem się połapać, jak kupić, jak sprzedać, bo to się robi bardzo skomplikowane, ale powiedziałbym, że przede wszystkim Kanga wygrywa swoim stablecoinem i to naprawdę rozwiązuje bardzo dużo problemów. Możemy spokojnie handlować, sprzedawać, kupować bitcoina do omega złotówki, a dopiero jak zrealizujemy zyski, czyli wtedy, gdy ustawodawca chciał, żeby były płacone podatki, jak realizujemy zyski, no to wtedy musimy zapłacić podatek. Dzięki. A powiedz mi, czy na Binance mogę pójść i wpłacić gotówkę albo wypłacić bezpośrednio z Binance'a gotóweczkę? Nie. No nie, bo możesz to zrobić tylko i wyłącznie gdzie? Na Kandze. Tak jest! Największa sieć kantorów na świecie. Łukasz, czy cieszysz się z tego, że Kanga ma już siostrę, czyli Zondę, i Binance'a, czyli brata? No, ja jestem za konkurencją. Uważam, że im większa konkurencja, tym lepiej, chociaż akurat
W tej chwili rynek kryptowalut raczej jest w fazie takiej konsolidacji. Mamy zmasowany atak regulatorów, mamy zmasowany atak rządów, którzy próbują jakoś przeszkadzać temu postępowi, więc może jednak jeszcze chwilę bym się wstrzymał, bo konkurencja jest potrzebna, ale czasami jednak ta konsolidacja też się przydaje i współpraca. Zresztą my zwykliśmy mówić, że Kanga łączy, a nie dzieli. No dobra, i czy w związku z tym, że Binance wchodzi teraz na polski rynek, chcielibyśmy ich jakoś szczególnie przywitać, na przykład w ten sposób, że wprowadzimy BNB albo BUSD na naszą umiłowaną Kangę? Tego nie mieliśmy mówić. Nie, ale to jest niespodzianka dla naszych kolegów i koleżanek z Binance'a. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, robicie dobrą robotę i cieszymy się, że dołączacie do najpiękniejszego państwa w Europie nad Wisłą. Brawo! Sławku, pamiętasz, mówiliśmy o wielkim wycieku danych związanych z KYC i posiadanym kapitałem na kontach jakiego projektu? Celsiusz. Zgadza się. I teraz zastanówmy się. Nagle zostały ujawnione informacje o posiadanych środkach przez dziesiątki tysięcy osób, również tych znanych z polskiej sceny kryptowalutowej. Czy to dobrze, czy to źle? No, oczywiście, że jeżeli wyciekły dane, to dla nas, dla kryptowalutowców jest to złe. Również dla tych wszystkich ludzi, którzy traktują wolność na poważnie, jest to złe, bo jest to pogwałcenie prywatności, ale jest kilka instytucji, dla których jest to bardzo dobre. Tak, szczególnie Urzędu Skarbowego, Głównego Inspektora Informacji Finansowej, czy po prostu dla tych wszystkich, którzy chcą od nas ściągnąć daninę. Tak jest, także również dla policji i dla prokuratury. No dobrze, czy powiedzenie w takim razie o Kandze no KYC, no taxes jest ok? No, jest to dosyć kontrowersyjne, ale biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się na Celsiuszu, to czasami to no KYC jednak wydaje się być zasadne. No właśnie, no bo przecież tak jak rozmawialiśmy ostatnio na kwadransie z Kangą, bardzo dużo informacji, chyba wszystkie wyciekły, zresztą na wniosek sądu amerykańskiego i oto wszyscy ludzie na świecie wiedzą, kto trzymał pieniądze na Celsiuszu, ile tych pieniędzy było tam trzymanych, a to jest bardzo interesująca wiadomość dla kogo? No, dla Urzędu Skarbowego, dla policji, prokuratury, dla rządu, dla tych wszystkich, którzy chcą okraść nas z naszych zarobionych pieniędzy. Tak jest, także nie zawsze KYC jest najlepszą rzeczą, a tak by the way, jak wygląda KYC na Binance? O, jest dosyć skomplikowane, pełne i faktycznie można się zastanawiać nad tym, czy Binance przekazuje informacje do Urzędu Skarbowego w sposób automatyczny. Nikt tego nie wie, mamy nadzieję, że tak nie jest i na pewno Binance'a o to nie podejrzewamy. A czy chciałbyś przekazać jakieś pozdrowienia do kolegi 3? No, powiedziałem, gratuluję, cieszymy się, że dołączacie do naszego rynku i jak zwykle cieszymy się, że jesteście, no nie drugą już teraz nawet, tak jak było to rok temu, ale trzecią giełdą. No, gratulacje. Jaka inna instytucja powiedziała, że nie będę wypłacać Twoich pieniędzy z Twojego depozytu? No pewnie myślisz o tym banku, dobrze? Tak. Banku w Lebanonie? W Lebanonie. Czyli w Libanie? W Libanie, oczywiście tak. No, pewna zdesperowana kobieta napadła na bank, żeby odebrać swój depozyt, który bank zablokował. To pokazuje, że nawet te takie zaufane instytucje już To chwytają Łukasz się jakichś pokazuje, dziwnych... że hasło, że Twoje pieniądze są naprawdę bezpieczne, ma już drugie znaczenie. Tak. Także tak faktycznie było. W Libanie kobieta napadła na bank, żeby wypłacić swoje oszczędności, bo z jakiegoś powodu bank nie chciał jej wypłacić tych oszczędności. A ja chciałam Tobie powiedzieć o tym, że kiedyś słyszałam o takiej historii, że mężczyzna napadł na bank i poczekał na przyjazd policji. I sędzina zapytała się tego mężczyznę, dlaczego on to zrobił. Wiesz, No i jaka była co? odpowiedź? Nie. Odpowiedział, że nie mógł dogadać się z żoną, więc chciał po prostu być umieszczony w areszcie, żeby w końcu móc się od niej uwolnić. I zgadnij, jaki dostał wyrok. Że musi wrócić do domu. Pół roku aresztu domowego. Ojejku, najgorzej. Mamy jeden bardzo ważny apel do Was. To jest bardzo poważna informacja i będziemy teraz naprawdę bardzo poważni. Otóż bardzo prosimy o to, żebyście subskrybowali ten kanał, klikali na dzwoneczek i dawali łapki w górę. To pozwoli nam zwiększyć nasze zasięgi i dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. I pamiętajcie, to hasło, które było wykrzyknięte gdzieś tam już na początkach naszej cywilizacji,
Kanga na fali, w skrócie KNF. Jeszcze jedno pytanie? No dobra, tylko muszę Mówić. To jest to niespodzianka. się wytnie. To się wytnie. Ale nie pytaj o to, jak schudłem. Nie. Jeszcze raz. Chciałem ci się. Nie, tego nie mówię. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.